Cześć, z tej strony Maniek44, a dzisiaj porozmawiamy o tych chińskich granatach z AliExpress. Zapraszam. Na początek, po co w ogóle granaty w Airsoftie? Otóż granaty w Airsoftie są naprawdę niesamowicie przydatne. Dzięki nim można na przykład oczyścić pokój, w którym zabarykadowali się przeciwnicy, do którego normalnie nie moglibyśmy wejść, żeby ich odstrzelić, bo pilnują cały czas wejścia. Albo na przykład, żeby wykurzyć przeciwników za osłony jakiejś, można je rzucić przez górę murku na przykład, tak jak ja to często robię na Fabrycznej, albo przez okno można wrzucić. Naprawdę granaty są super przydatne po prostu w ASG i mówię Wam, jeśli zaczniecie używać granatów na strzelankach, to po prostu zobaczycie, o co mi chodzi. Stąd też wziął się pomysł, żeby przetestować te chińskie granaty sprężynowe, które znalazłem na AliExpress. Testuję je z pewnego powodu. Otóż najczęściej na strzelankach na pewno widzieliście, że używam takich oto granatów, które robię sam. To są takie granaty pirotechniczne, w środku jest petarda, groch czy tam soja. To jest wszystko w tutce z papieru toaletowego i taśmy papierowej. Naprawdę super są te granaty, ale niestety takich granatów nie można używać na każdej strzelance. Często się zdarza, że na przykład organizator nie pozwala na wykorzystywanie takich granatów, bo niedaleko są budynki mieszkalne, no albo też z jakichś tam powodów bezpieczeństwa. W takim przypadku mógłbym na przykład korzystać z granatów gazowych, które gdzieś tu się pojawią teraz na ekranie, bo ja granatów gazowych ogólnie nie mam. Granaty gazowe nie bardzo mi się podobają, bo raz są drogie, dwa trzeba pakować do nich gaz i kulki, przez to koszta po prostu eksploatacji rosną, a dodatkowo no są, powiedzmy, że nie można im ufać w 100%, bo widziałem naprawdę całą masę filmików, kiedy takie granaty po prostu zawiodły, albo gaz uciekł, albo nie zadziałał mechanizm. Tam jest wiele po prostu ruchomych elementów, które po prostu mogą nas zawieść. Więc no, granaty gazowe są takie sobie. I stąd właśnie przyszły te granaty sprężynowe, które wydawało mi się, że powinny być fajną alternatywą, ale do końca tak nie wyszło i zaraz Wam powiem dokładnie dlaczego. Te granaty sprężynowe, przepraszam, mają naprawdę super prostą konstrukcję, dzięki czemu za każdym razem działają. Dzięki czemu już są lepsze od granatów gazowych i od granatów pirotechnicznych, które niestety jeśli zamokną, bo na przykład pada, albo trafi się niewypał, to po prostu nie zadziałają. Tutaj te granaty działają praktycznie w 100%, nawet bym powiedział, że za bardzo działają. Bo często zdarzało mi się, jeśli oglądacie moje filmiki, często zdarzało mi się, że po prostu te granaty odparły mi się w powietrzu. I tak, jaka jest zasada działania takiego granatu? Jak widzicie, wyciągnąłem z niego zawleczkę. Tutaj, jeśli podniosę tą łyżkę, to zobaczycie, jak mi złapie ostrość, zobaczycie taką kulkę. W momencie, kiedy granat uderza o jakąś, powiedzmy, o ziemię, to ta kulka zaczyna się ruszać na boki i zwalnia nam te łopatki, co Wam spróbuję pokazać teraz, upuszczając granatu na stół. Jak widzicie, granat się otwarł dość efektownie. Sama konstrukcja granatu jest bardzo naprawdę prosta, tak jak mówiłem. Mamy po prostu 3 łopatki, które są napędzane przez sprężyny tutaj pod spodem. I w momencie, kiedy granat uderzy, jak się otworzy, to po prostu te łopatki wyrzucają nam kulki dookoła. Samo ładowanie granatów jest też naprawdę proste. Wystarczy sobie chwycić granat, zamknąć 2 łopatki, dać pierwszą osłonkę, przytrzymać, ostatnia łopatka i osłonki. Granat jest złożony i gotowy, powiedzmy, do użycia. Wystarczyło wsypać kulki. Kulki również możemy wsypać tutaj od spodu, co też jest fajne, bo jeśli sobie tak poskładamy granat, to możemy sobie po prostu sypać kulki tutaj dołem i granat zamknąć i też jest gotowy do akcji. Tylko tu się właśnie rodzi mały problem z tymi granatami. Pierwszy problem z tymi granatami, bo ja mam jakby 2 problemy z nimi. Pierwszy problem jest taki, że ten mechanizm jest po prostu strasznie czuły. I tymi granatami nie da się rzucać na większe dystanse. Jakiś taki podrzut, wrzucenie za ścianę czy coś takiego, spoko. Ale w momencie, kiedy chcemy faktycznie rzucić tym granatem, to po prostu ten mechanizm się aktywuje i pokażę Wam to teraz. Otworzę łyżkę. Gdy łyżka jest podniesiona w ogóle, to ten mechanizm jest zwolniony i on może działać. Bo teraz sobie mogę machać i jak widać, granat się nie otwarł. Ale jak podniosę łyżkę, zrobiłem zamach i patrzcie.
Widzicie? Otwarł się. I to dokładnie to samo działo mi się na strzelankach, kiedy rzucałem tymi granatami. Po prostu te granaty otwierały mi się w powietrzu. Z tego też powodu tą recenzję robię dopiero teraz, bo chciałem te granaty przetestować. Myślałem, że może ja coś źle robię, może przez to, że zdarzało mi się na dłoni podkręcić ten granat i ta siła dośrodkowa po prostu powodowała, że ten mechanizm działał, ta kulka chodziła i to się otwierało. Nie, te granaty są po prostu takie strasznie czułe i naprawdę niedużo potrzeba, żeby on się otwarł przy rzucie. I to jest z nimi największy problem. Drugi problem to jest taki, że wielu graczy nie postrzega to w ogóle jako granaty. Jeszcze w takiej formie, kiedy jest tak, z zawleczką, to jeszcze można powiedzieć, ktoś może rozpoznać, że to jest granat pomimo tam pomarańczowego koloru, to zawsze można przemalować, ale w momencie, kiedy ten granat jest otwarty, no to nie wygląda już jak granat. I zdarzyła mi się taka sytuacja, że wrzuciłem granat do pomieszczenia, później się pytam kolesi, czy dostali granatem, oni się pytają, jakim granatem, ja im pokazuję to i ich odpowiedź była, to jest granat? Po prostu ludzie nie wiedzą. Tutaj nie ma takiego efektu jak przy granatach gazowych czy też pirotechnicznych, nie ma tego wybuchu, nie ma tego dymu czy tam chmury gazu, która powoduje ten taki efekt tego zamętu. No i nie, po prostu jak to wrzucimy, się otwiera, kulki gdzieś tam lecą i tyle. Kolejny problem, jaki jest z tymi granatami, to jest, jeśli nasypiemy po prostu do nich kulek, zmienia się w grzechotkę. Tego się jakoś tam specjalnie nie da obejść. Jak nasypiemy kulek do pełna, tak żeby nie grzechotało, no to znowu granat będzie miał za ciężko i często mi się zdarzyło, jak testowałem, że po prostu te kulki tak tylko się troszkę rozsypały dookoła i tyle. Trzeba tak mniej więcej do połowy każdą łopatkę wsypać kulek, żeby to fajnie daleko leciało, żeby ten rozbrysk był naprawdę duży, tam kilka metrów nawet. W innym przypadku to się robi grzechotka. Żeby to zniwelować, używałem w nich soi i wtedy jest trochę ciszej faktycznie. Ale też jakiejś dużej różnicy nie ma. Zawsze można byłoby je podkleić na przykład w środku jakąś gąbką albo coś w tym stylu, żeby to trochę zniwelować. No ale nie wiem, czy to jest warte zachodu w ogóle. Dlatego właśnie uważam, że te granaty są takie sobie. Co prawda, teraz powstała druga wersja tych granatów. Wyglądają trochę inaczej, są troszkę mniejsze i można wyregulować tutaj u góry po prostu ten mechanizm, jak ma być czuły. Więc no może jakbym miał tamte granaty i bym je przetestował, to by to lepiej wyszło. Po tym wyregulowaniu, tak żeby faktycznie można było nimi rzucić, no bo tymi się nie da rzucić. Ale teraz tak, czy te granaty są totalnie bezużyteczne? Nie powiedziałbym. Powiem szczerze, że jeśli ktoś strzela się na przykład w typie, typowy C-kup, budynki cały czas, jakiś kill house albo coś w tym stylu, to taki granat mógłby być całkiem fajny, bo wykorzystałem go raz, chyba jedyny kill, jaki nim w ogóle miałem, był właśnie na takiej zasadzie, że wrzuciłem go kolesiowi za ścianę. No i on widział, że coś leci bezpośrednio do niego, pod nogami mu się otwarł, rozsypały się te kulki, po prostu miał pewność, że dostał tym granatem. I w takim miejscu właśnie jak jakieś tam typowe kill house albo coś takiego, to sądzę, że to mogłoby zadziałać w takich małych odległościach, gdzieś tam podejść do ściany, wrzucić za jakieś tam okienko czy za jakąś osłonę taki granat, żeby on się otwarł, rozsypał. Sądzę, że coś takiego byłoby spoko. W innych przypadkach, w takich większych terenach, gdzie faktycznie chcemy rzucić tym granatem na jakąś tam odległość, chcemy na przykład na piętro wrzucić taki granat, no to się po prostu nie sprawdzi. I moim zdaniem te 50-60 zł, które ten granat kosztuje, no po prostu nie warto jest wykorzystywać. Ja zresztą będę z tych granatów coraz raczej mniej korzystał, raczej będę korzystał z tych pirotechnicznych dalej, póki nie znajdę czegoś ciekawego. Jakbym dorwał te granaty ulepszone z tym mechanizmem, no to zrobię jakiś update, a póki co no te granaty są po prostu średnie. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że taka szybka recenzja Was zadowoli. Jeśli mielibyście jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące tych granatów, to oczywiście pytajcie, postaram się na nie odpowiedzieć. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.